Pytania i zastrzeżenia, na które dziś odpowiemy to: czy możemy traktować Nowy Testament jako dokument historyczny? Czy Biblia nie była przepisywana tyle razy, że nie możemy jej ufać? Czy Nowy Testament nie był napisany setki lat po Chrystusie? Czy Biblia się zmieniła? Zacznijmy od pierwszego. Czy możemy traktować Nowy Testament jako dokument historyczny? Na to pytanie można relatywnie łatwo odpowiedzieć. Mówiąc naukowo, jeśli nie wierzysz, że Biblia jest historycznym dokumentem, to nie możesz wierzyć żadnemu starożytnemu dokumentowi. Ponieważ jest więcej kopii i fragmentów Nowego Testamentu niż jakiegokolwiek innego starożytnego dokumentu na świecie. Jeśli spojrzysz na tabelę, na której jest lista starożytnych tekstów z największą liczbą kopii, zauważysz, że Nowy Testament otwiera listę z 5600 kopii. Następnie mamy Iliadę Homera z 643 kopiami. Trzeci jest Sofokles ze 193 kopiami. Musisz przyznać, że od tego miejsca liczba bardzo się zmniejsza. Większość z tych dokumentów ma 10 lub mniej kopii. Następnym czynnikiem, który odgrywa dużą rolę w naukowej krytyce tekstu, jest czas, pomiędzy którym powstał oryginalny tekst i jego pierwsza kopia. Również pod tym względem najlepszy okazuje się Nowy Testament z najmniejszą przerwą wśród wszystkich znanych starożytnych tekstów. Z przerwą trwającą mniej niż jedna generacja, około 30-40 lat. Iliada Homera znowu pojawia się jako druga, ale z przerwą około 500 lat. Pomiędzy czasem, gdy oryginalny tekst został napisany, a powstaniem jego pierwszej kopii. Możemy zobaczyć, że w każdym innym przypadku ta przerwa jest bardzo znaczna, a jej średnia wynosi około 1100 lat pomiędzy datą napisania tekstu i powstaniem jej pierwszej kopii. Następnym i prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem w krytyce tekstu jest pytanie, czy te kopie są zgodne ze sobą, czy opowiadają o tym samym. I znowu możecie spojrzeć na tą tabelkę, także pod tym względem Biblia wysuwa się na pierwsze miejsce z 99,5% zgodnością pomiędzy tymi tekstami. I należy dodać, że pozostałe 5 promili niezgodności to proste błędy zwane literówkami. I inne niewielkie błędy, które nie mają większego znaczenia. Dla przykładu, zamiast Jezus napisane jest Jezus Chrystus. Z innej perspektywy, powiedzmy, że masz 5 ręcznie napisanych listów i one są zgodne ze sobą. To by może nie było niesamowite, ale im więcej istniałoby takich listów, tym bardziej znaczące by było, że nadal są zgodne ze sobą. Jeśli rozważysz, że jest 5600 kopii Nowego Testamentu, czyli jest on jednym z najlepszych przykładów starożytnych dokumentów na świecie, fakt, że zgadzają się z taką precyzją, jest bardziej niż imponujący. Jest to zupełnie niesamowite. I poruszamy tu również zarzut często poruszany, czy Biblia nie była przepisywana tyle razy, że nie możemy jej zaufać. Ludzie zarzucają to, ponieważ nie są świadomi tego, jak Biblia była tłumaczona. Pan Matt Slick ze strony karm.org odpowiada na ten zarzut. To często występujące błędne wyobrażenie. Pewni ludzie myślą, że Biblia została napisana w jednym języku, następnie przetłumaczona na inny język, po czym kolejny raz przetłumaczona na kolejny język i tak dalej, aż w końcu przetłumaczona na angielski. Uważają, że skoro była tak dużo razy przepisywana w innych językach przez całą historię, zatem musi być błędna. Analogia głuchego telefonu jest często używana do zilustrowania tego procesu. To działa w ten sposób. Jedna osoba przekazuje drugiej całe zdanie, ta osoba opowiada kolejnej, która mówi to następnej, aż ostatnia osoba usłyszy zdanie, które nie ma nic wspólnego z pierwszym zdaniem. Jedynym problemem tej analogii jest to, że całkowicie nie pasuje do Biblii. Pamiętacie o tabeli, w której mamy 5600 dokumentów, które zgadzają się ze sobą z 99,5% dokładnością? Nowy Testament napisany został w Grece i wszystkie tłumaczenia, nieważne czy na angielski, hiszpański, francuski, chiński czy swahili, są tłumaczone z greki na docelowy język. Więc jest tylko jeden krok w tej grze w głuchy telefon. Myślę, że ludzie znający nowoczesny angielski mogą być zdezorientowani, ponieważ jest tak wiele angielskich przykładów Biblii. Biblia Króla Jakuba, czy New International Version, The New American Standard Bible. Różne angielskie przekłady Biblii mają chociażby modernizować słowa, ponieważ język angielski, jak i inne języki, ewoluuje. Więc słowa z 1611 roku, gdy wydano KJV, nie zawsze znaczą to samo, co w 2011. Są również inne powody,
dla różnych przekładów angielskich. Publikujący chcą czasem oddać głębsze tłumaczenie greckiego tekstu. Greka to bardzo głęboki i złożony język, a angielski taki nie jest. Dla przykładu, w Grece mamy 4 słowa używane do określenia miłości. Jedno dla romantycznej miłości, jedno dla braterskiej lub przyjacielskiej i kolejne dla rodzinnej miłości oraz agape, co znaczy uczynki z miłości. W angielskim mamy tylko jedno słowo określające miłość. Czasami niektóre przekłady angielskie starają się wyjaśnić, co dokładnie pokazuje nam tekst w Grece. Ale możemy to sprawdzać, bo jest dostępna konkordacja. Mamy też leksykon i inne przydatne rzeczy, dzięki którym możemy sprawdzić tłumaczenie. Więc tak, są różne angielskie przekłady Biblii, ale wszystkie one są zgodne z oryginalnym greckim tekstem, co można łatwo sprawdzić. Nie są ofiarą gry w głuchy telefon. Żadna z tych kwestii nie poruszała prawdziwości dokumentu, ani nie próbowała obalać ważności. Mówiliśmy tu tylko o tym, że to, co czytasz, jest tym samym, co było oryginalnie zapisane. Kilka następnych pytań ma to na celu. Pierwsze, czy Nowy Testament nie był napisany setki lat po Chrystusie? To jest bardzo istotne pytanie, dotykające prawdomówności przekazu Nowego Testamentu. Aby wyjaśnić ten aspekt, wyświetlę wideo nagranie sławnego filozofa i chrześcijanina, doktora Williama Craiga. I often hear students say, well, you can't know anything that happened 2,000 years ago. And what they fail to understand is that the crucial gap is not the gap between the time of the evidence and today. The crucial gap is the gap between the evidence and the events described by that evidence. If the gap between the events and the evidence for those events is short, then how long it has been since the evidence in those events to the present day is just irrelevant. Good evidence doesn't become bad evidence simply because of the lapse of time. And with regard to the New Testament, when we look at the evidence, what we discover is that these records of the life of Jesus were written down within the first generation after those events, while the eyewitnesses were still alive, with people who had first-hand contact with those who had accompanied Jesus during his lifetime. So that we actually have better sources for the life of Jesus of Nazareth than we do for most of the major figures of antiquity. For example, take Alexander the Great Greek conqueror. Our earliest biographies, earliest sources for Alexander the Great, come from Arrian and Plutarch 400 years after Alexander's death. And yet, Greco-Roman historians still regard these records as fairly trustworthy accounts of the life of Alexander the Great. The fabulous legends about Alexander didn't arise until the centuries following those two authors. And contrast that to the New Testament, where we have books and records that are written within the first generation after the events while the eyewitnesses are still alive. So I think that we have very good evidence for the life of Jesus of Nazareth, very trustworthy evidence, and how long it has been since that evidence till today is simply irrelevant to the reliability and trustworthiness of that evidence. Następnie spójrzmy na ideę, że Biblia była zmieniana celowo, albo zmieniona przez takie grupy jak Illuminati. Takie zarzuty są przedstawiane cały czas, ale wróćmy do tych 5600 kopii, które są zgodne ze sobą w 90,5%, ale również pochodzą z różnych okresów czasu i były odkryte w wielu różnych państwach. Jeśli ktokolwiek skusiłby się na zmianę jakiejkolwiek z nich, to byłoby jedną z najbardziej oczywistych rzeczy dla każdego. Do udowodnienia, że Biblia zmieniła się, wystarczyłoby znaleźć jedną z wcześniejszych kopii, która mówiłaby jedno, a potem kopię z późniejszego okresu czasu, która mówiłaby coś innego. To byłaby najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Niemożliwe jest,
zmienić wszystkie 5600 kopii bez zauważenia tego czynu. Większość kopii nie została jeszcze odkryta. To właśnie dlatego ludzie tylko zarzucają, że Biblia została zmieniona. Dlatego nikt nie przedstawił dowodów na to. Mnóstwo uczonych bada te starożytne teksty, również ci, którzy z różnych powodów nie lubią Biblii. Nawet oni twierdzą, że Biblia nie zmieniła się na przestrzeni lat. Ostatnim tematem, który poruszymy, są Ewangelie gnostyckie. Temat ten stał się popularny później z filmami i książkami jak Kod Leonarda da Vinci. Ewangelie gnostyckie są pisane przez gnostyków. Twierdzili oni, że napisane były przez apostołów, jak Piotr, Tomasz lub Judasz. Pierwszą rzeczą, jaką należy wiedzieć, jest to, że nikt, nawet gnostycy, nie uważa, że te pisma faktycznie są napisane przez apostołów. Przyznają oni, że są to pseudoepigrafy. Czyli mówiąc prosto, są napisane przez ludzi, którzy twierdzili, że są apostołami, ale nimi nie byli. Następnym faktem, którego nie usłyszysz od Dana Browna lub z kodu Leonarda da Vinci, te pisma pojawiają się prawie wiek później. To ironiczne, że ci sami ludzie, którzy twierdzą, że rzeczywiste Ewangelie powinny być kwestionowane z powodu malutkich przerw, nie kwestionują gnostyckich Ewangelii, które mają znacznie większy odstęp czasowy. Nie wspominając, że Jezus z gnostyckich Ewangelii nie jest tym samym Jezusem ze wcześniejszych Ewangelii, ani tym przepowiedzianym przez znacznie wcześniejsze pisma żydowskie. Ich wersja Jezusa jest dogodnie dopasowana do ich własnej religii. Wiele lat później, z punktu widzenia krytyka tekstu, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, czy gnostyckie Ewangelie są prawdziwymi Ewangeliami. Wyraźnie nie są prawdziwymi Ewangeliami. Prawdziwe Ewangelie są napisane przez apostołów, jak Mateusz i Jan, albo towarzyszy apostołów, jak Marek i Łukasz. Ewangelia Tomasza powstała w II wieku, czyli długo po czasie apostołów.